Cześć wszystkim. Postanowiłem, że wreszcie na moim kanale gdzieś poruszę temat treningu i tego, co robię na siłowni, żeby skakać możliwie jak najwyżej. Tak jak widzicie po tytule, dzisiaj będzie na temat francuskiej metody kontrastowej, czyli coś, co już stosuję od dość dawna i bardzo sobie chwalę, bo przynosi naprawdę świetne efekty. Tak więc jeśli jesteś zainteresowana skakaniem wyżej lub ogólnie poprawą swojego atletyzmu, to zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałbym jeszcze zaznaczyć, że jest to dość zaawansowana metoda treningowa i nie zaleca się wykonywania jej przez osoby początkujące. Tu też pojawia się pytanie, kto jest początkującym, a kto już zaawansowanym. No i to jest dość trudna kwestia, bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektórzy sugerują się gdzieś stażem treningowym, inni tym poziomem siły, który dana osoba dysponuje. Ja też raczej skłaniałbym się w tą stronę, z racji tego, że badania wykazują, że im dana osoba dysponuje właśnie większym tym poziomem siły, tym lepsze rezultaty ta osoba osiąga dzięki tej metodzie. Tak więc chciałbym, żebyście to mieli na uwadze. Jeśli chodzi o teorię, która stoi właśnie za metodami kontrastowymi, to opierają się one o tak zwany efekt PAP, czyli Post Activation Potentiation, czyli po polsku potentację aktywacyjną. I polegają one właśnie na wzmożonym potencjale, wzmożonej takiej ekscytacji mięśni do wykonywania dynamicznych, eksplozywnych ćwiczeń tuż po zakończonym ciężkim wielostawowym ćwiczeniu. Ja wiem, że to brzmi dość zawile, ale zaraz przejdę do szczegółów. Francuska wersja metody kontrastowej to taki schemat 4 ćwiczeń, w którym każde ćwiczenie skupia się na poprawie innego aspektu mocy i możemy to zobaczyć właśnie na tak zwanej krzywej Force Velocity Curve, czyli krzywej zależności siły do prędkości. I na ten temat może nagram kiedyś oddzielny materiał. W tym materiale skupię się tylko i wyłącznie na poprawie wyskoku, ale warto wiedzieć, że dzięki tej metodzie możemy również poprawić taki aspekt jak przyspieszenie, co w lekkoatletyce się super sprawdzi. Wtedy na przykład tym głównym ćwiczeniem byłby hip thrust. Można też dzięki temu gdzieś poprawić moc, eksplozywność górnych partii ciała, na przykład w sportach walki, czy kulomioci na przykład też z tego korzystają. Wtedy tym ćwiczeniem bazowym byłby na przykład bench press najzwyczajniejszy. Tak więc ta metoda jest dość uniwersalna i można ją pod siebie zmieniać. Ok, przejdziemy już teraz do tej bardziej praktycznej wersji. Tak jak mówiłem na początku, cała ta metoda opiera się na pierwszym ćwiczeniu, które tak naprawdę aktywuje właśnie ten efekt PAP. No i w tym przypadku będzie to trap bar. Tak jak mówiłem, to ma być złożone, ciężkie ćwiczenie. Tak więc tutaj będę robił dwa, w sumie jak na mnie to nie tak ciężkie, bo to jest tylko 80% mojego ciężaru maksymalnego, a ja z reguły lubię tego ciężaru trochę więcej dołożyć i ćwiczyć w tych raczej górnych granicach. Mówi się właśnie o tej granicy powiedzmy między 75 a 90 tego procentu ciężaru maksymalnego. No i tak jak mówiłem, między 2 a 3 powtórzenia. Tutaj też jak oglądałem ten materiał, to zobaczyłem taką śmieszną rzecz, którą tutaj właśnie widać. Ja to robię zupełnie nieświadomie i dopiero po zobaczeniu tego na wideo mówię tutaj o tej mojej otwartej buzi. Wygląda to głupio faktycznie i robię to zupełnie nieświadomie, ale uświadomiłem sobie, że gdzieś też kiedyś widziałem takie ciekawe badania, które gdzieś tutaj podlinkuję, które mówią, że otwieranie buzi otwieranie ust podczas ciężkich ćwiczeń siłowych, już nie pamiętam całej fizjologii, która za tym stoi, ale pomaga w pewien sposób i zwiększa wydajność podczas tych ćwiczeń siłowych. Tak więc robię to nieświadomie, ale badania mnie wspierają tutaj w tej kwestii. Tak więc tutaj trap bar na pewno się świetnie sprawdzi, jeśli chodzi o te kąty zgięcia, ale równie dobrze może to być najzwyczajniejszy w świecie martwy ciąg, przysiad ze sztangą z tyłu, ze sztangą z przodu. Tak więc to ma być ciężkie wielostawowe ćwiczenie właśnie odwzorowujące ten wzorzec wyskoku. Tak jak widzieliście, ja też tutaj wspinam się na palce, żeby to było jak najbardziej dynamiczne i skupiam się tylko i wyłącznie na tej fazie koncentrycznej. Można też by było próbować gdzieś ten ciężar wolno opuszczać, żeby te mięśnie jeszcze bardziej aktywować, ale w przypadku trap bara, gdzie my agresywnie, dynamicznie wychodzimy w górę, to ja jak próbowałem też tą fazę schodzenia w dół, ekscentryczną, gdzieś kontrolować i schodzić po prostu wolniej w dół, to te kaptury, które
Tutaj widzicie, kaptury idą w górę i potem jak schodziłem w dół, to ja przez następne 2-3 dni miałem ogromne zakwasy tutaj na kapturach. Tak więc nie polecam i warto ten ciężar gdzieś po prostu zrzucić dynamicznie. Chwilę odpoczynku. Myślę, że to jest optymalnie by było gdzieś 10, maksymalnie 30 sekund. Z reguły te właśnie metody kontrastowe, one polegają na tym, by po tym ciężkim ćwiczeniu wielostawowym odpocząć i to jest właśnie bardzo też indywidualna kwestia. Mówi się od 3 do nawet 10 minut, w zależności od poziomu zaawansowania tutaj ćwiczącego. Ale właśnie ta metoda, ta francuska metoda, o której dzisiaj będę mówił, jest dużo inna i ona właśnie polega na, tak jak wcześniej mówiłem, schemacie 4 ćwiczeń, które się robi w zasadzie jedno po drugim, bez dłuższego odpoczynku. Ja zazwyczaj robię, tak jak mówiłem, 10-30 sekund przerwy. Drugie ćwiczenie ważne by było biomechanicznie podobne do pierwszego. Ja tutaj postawiłem na wskoki na boksa, na prostych nogach. To może być też zwykły wyskok, pionowy w górę, pionowy, wertykalny w górę, zwykły wyskok z miejsca. Ja tutaj z racji specyfiki sportu postawiłem właśnie na z 2 kroków, prawa, lewa, bo ten wyskok teraz ćwiczę i fajnie to też angażuje właśnie pracę ramion i lądowanie na prostych nogach. Może też z racji tego, że wskakiwanie na boksa wyższego, czy wymaga po prostu podkurczenia tych nóg, a to też gdzieś utrwala zły wzorzec podczas wyskoku właśnie tego podkurczania nóg, który szczególnie u początkujących nie jest wskazany. No i tak jak widzicie, ja tutaj nie po to ustawiam tego boksa, żeby tak z niego zeskoczyć. Ustawiam tego boksa po to, by wyeliminować właśnie to lądowanie. Może nie wyeliminować, ale drastycznie zmniejszyć to obciążenie na kolana, które to jest to, co Harsche ostatnio o czym mówił i też to słyszałem, że przy lądowaniu wystarczy zeskoczenie z 40-centymetrowego boksa i siły, które działają na kolana, 9-krotnie przekraczają masę ciała. Tak, przy 40-centymetrowym boksie dunkerzy czy siatkarze skaczą po metr w górę i to się potęguje, ta masa, która ląduje, więc to przy 40-centymetrowym boksie to jest 9 razy masa ciała, to przy ponad metrze to nie wiem, nie znam dokładnie, ale myślę, że ponad 20 razy masa ciała to będzie spokojnie, więc to są chore liczby. Tak więc postanowiłem po prostu wyeliminować tutaj tą fazę, ze względu na to, żeby dodatkowo nie dopalać sobie do pieca. Nagrywam to w dniu tego treningu, który teraz pokazuję, tak więc 2 dni po tym treningu planuję też dunk sesję, dlatego nie chciałem dzisiaj po prostu się obciążać, nie wiadomo jak i w miarę możliwości tej objętości ucinać. Tak jak właśnie wcześniej też na przykładzie tego trap baru mówi się właśnie o tych 2-3 powtórzeniach w przedziale 75-90. A ja wybrałem 2 powtórzenia, w tym w 75% ciężaru maksymalnego, więc ten trening ogólnie jak na mnie będzie dość lekki. Ale tak jak mówię, ze względu na to, że za 2 dni planuję dunk sesję, na której chcę być dość świeży. Tutaj też 2-3 wyskoki. Jeśli chodzi o boksa, to jedynym rzeczą, za którą nie do końca przepadam, oprócz jakby dużego plusa, jakim jest brak tego lądowania, czyli kolejnych tych wielu razy przekroczenia masy ciała, której oczywiście nie chcemy, bo po co to dodatkowe obciążenie, to jest jakby jeden wielki plus, ale jeden minus, który ja się dopatruję w box jumpach, to, że żeby na niego wskoczyć, trzeba troszkę lecieć do przodu. Jeśli chodzi o takie sporty jak siatkówka czy koszykówka, koszykówka może niekoniecznie, ale dunking, to ja na przykład mam taki problem, że lecę aż za bardzo do przodu i chciałbym raczej się skupić na tym, żeby tą siłę generować, tą moc generować jak najbardziej wertykalnie. Tak więc tutaj fajnie by było, żeby się skupić na tym, żeby jak najmniej lecieć do przodu i lądować na skraju tego boksa, żeby po prostu jak najwięcej tej mocy generować w górę, bo tak na przykład siatkarze w niektórych atakach nie mogą sobie pozwolić na takie mocne lecenie do przodu, dlatego tutaj też należy gdzieś mieć z tyłu głowy, żeby skakać jak najbardziej do góry i wskoczyć tylko na skraj tego boksa. Ja przy pierwszym powtórzeniu źle wycelowałem i po prostu
za płytko wyskoczyłem. Boksa ustawcie, to nie musi być nie wiadomo jak maksymalnie wysoko, ale chciałbym, żeby to był taki minimalny pułap i tak jak widzicie, ja wskakuję wciąż nogami wyżej. Chodzi o to, żeby możliwie wyskoczyć jak najwyżej, no a ten boks tylko na niego delikatnie lądować, a nie, że podczas wskakiwania na niego wy macie w głowie ok, muszę wskoczyć na boksa i nic więcej. Nie, boks to jest taka minimalna wartość, na którą musicie wskoczyć po prostu, żeby się nie wywalić. No ale podczas wyskoku oczywiście skaczecie maksymalnie mocno w górę i tak samo już powtarzam, podczas każdego ćwiczenia wszystko robicie z maksymalną właśnie intencją. Ok, i teraz tak jak widzicie kolejne 30 mniej więcej sekund przerwy. Ja sobie zdejmuję jednego boksa i z 60 cm boksa przechodzę do drop jumpów. Staram się, żeby to była pełna moc, oczywiście, tak jak w każdym ćwiczeniu. Możliwie jak najkrótszy czas kontaktu stopy z podłożem przy jednoczesnym jak najwyższym wyskoku. Też warto pamiętać, żeby te ręce były dość solidnie użyte i każdy staw pracował na pełnej mocy. Ogólnie przy tej metodzie kontrastowej trzecim ćwiczeniem są właśnie już wyskoki z obciążeniem. No ja w tym przypadku uznałem, że alternatywną wersję zastosuję i po prostu drop jumpy, gdzie to lądowanie poniekąd jest już dużym obciążeniem dla mnie i potem muszę się odbić w górę. Tak więc alternatywą do tego ćwiczenia trzeciego mogą być po prostu, tak jak wcześniej, 2-3 wyskoki z obciążeniem, z hantlami w rękach. Też żeby nie przesadzić z ciężarem, bo tak jak mówiłem wcześniej, te siły na kolana, one się naprawdę potęgują do jakichś chorych wartości. Tak więc myślę, że 10, to wciąż jest chyba za dużo. Ja ostatnio skakałem z 20 kiloma w jednej ręce, wydaje mi się, co jest łącznie 40 kg, to jest za dużo, z góry mówię. Tak więc na ogół polecałbym gdzieś zakres od 5 do 10 kg w jednej ręce. No i okej, 2 razy sobie wyskoczyłem. Znowu 10-15 sekund przerwy i przechodzimy do czwartego, czyli ostatniego ćwiczenia w tym schemacie metody kontrastowej. I to czwarte ćwiczenie polega na wyskokach z odciążeniem, czyli tutaj pracujemy tylko i wyłącznie stricte nad przyspieszeniem. Jesteśmy dużo lżejsi dzięki tej gumie, tak więc skupiamy się tylko i wyłącznie na maksymalnej prędkości w generowaniu tej mocy. Skupiamy się właśnie na tym aspekcie mocy, jakim jest tylko i wyłącznie prędkość. Jeśli chodzi o te wyskoki z gumą, to zauważyłem tutaj na nagraniu, że skaczę dość do tyłu, pochylam się bardzo do tyłu. To też z racji tego, że nade mną po prostu była lampa i nie chciałem uderzyć w nią głową. W każdym razie, jeśli macie możliwość, to skaczcie możliwie jak najbardziej wertykalnie. Co prawda ja też mam dość taką tendencję, szczególnie przy naskoku prawa-lewa, że lecę bardzo do przodu, tak więc tutaj może jak nauczę się skakać nieco bardziej do tyłu, to może gdzieś się to tam wyrówna i summa summarum na dunk sesjach będę skakał może nieco bardziej wertykalnie, ale to tylko takie moje głupie przypuszczenia. Jeśli chodzi o te wyskoki z gumą, to z pewnością one przykują uwagę innych osób na siłowni, ponieważ w zasadzie tylko osoby, które chcą skakać wyżej, robią to ćwiczenie. Ja osobiście się nie spotkałem z żadną osobą kiedykolwiek, która to robiła. Tak więc też chciałem gdzieś powiedzieć tym osobom, które czasami zdarza mi się, że piszą do mnie ludzie, że pewnie krępują się gdzieś jakichś ćwiczeń, że po prostu wygląda głupio, więc nie robią. To tutaj taką myśl chciałem powiedzieć, że gdzieś ten proces i chęć spełniania tych swoich celów myślę, że jest dużo bardziej istotna niżeli gdzieś opinia innych. Tak więc ja często robiąc to ćwiczenie akurat jest stosunkowo lightowe. Ja robię dużo innych ćwiczeń, które równie dziwnie wyglądają i są bardzo rzadko spotykane na siłowni, gdzie każdy w zasadzie wokół mnie robi te samo, czyli jakieś przysiady, bułgary czy klatę po prostu. Tak więc te ćwiczenia na pewno się będą wyróżniały. Ale tak jak mówię, gdzieś trzeba mieć z tyłu głowy, że ta chęć bycia jak najlepszym i spełniania celów jest 1000 razy istotniejsza niż po prostu opinia innych.
jakichś obcych ludzi, tak? Więc chciałem gdzieś dodać otuchy osobom, które no po prostu znam wiele osób, które nie robią danych ćwiczeń, bo wyglądają głupio i nie chcą po prostu gdzieś na sobie skupiać uwagi. Tych wyskoków z gumą ja robiłem 5 i właśnie tak się przejmuję, że tych wyskoków powinno być między 5 a 8. No, ja wykonuję w każdym ćwiczeniu tą dolną wartość z racji tego po prostu, że za 2 dni mam dunk sesję, no, na której, tak jak mówiłem, chcę być świeży. Ale jeśli chcecie, żeby ten trening był konkretniejszy, mocniejszy i na pewno też dłużej się będziecie po nim regenerować, no to śmiało możecie robić 3 powtórzenia każdego wyskoku, no po prostu tą górną granicę, zarówno jeśli chodzi o ciężar maksymalny w tym ćwiczeniu wielostawowym, jeszcze więcej, jeszcze ciężej. No i zamiast tak jak ja tutaj robię 2, 2, 2 i 5, to możecie robić śmiało, ja zalecam mimo wszystko zrobienie 2 konkretnych powtórzeń tego ćwiczenia wielostawowego i potem ewentualnie nieco więcej tych wyskoków. Ale tak jak mówię, nie chciałbym, żeby one były, przynajmniej ja nie lubię robić ich na zmęczeniu, no ponieważ w dunkingu ja mimo wszystko mam trochę tego czasu, żeby odpocząć. Z reguły no wręcz czasami to potrafi być minuta, jak nie 2 między kolejnym wsadem. Tak więc tutaj też stawiam no, dłuższy ten przedział przerwy no, niżeli sugerowany w tej metodzie kontrastowej, bo na ogół ta metoda kontrastowa, w niej sugeruje się wykonywanie jednego po drugim bez większej przerwy. No odpoczynek, no ja jednak tutaj troszkę tą metodę gdzieś pod siebie układam. No i te przerwy, tak jak mówię, 10-20 sekund, myślę, że to jest takie optymalne okienko, żeby troszkę się zregenerować i mimo wszystko każde powtórzenie zrobić na 100%, bo to jest właśnie to, o czym mówię, że trening mocy, tak jak już wcześniej gdzieś wspominałem na poprzednich materiałach, bardzo istotnym elementem jest maksymalna intencja. Nie chcę też wchodzić nie wiadomo jak w fizjologię, ale chodzi o to, że układ nerwowy bardzo dobrze reaguje i potem adaptuje się do tych maksymalnych, maksymalnej intencji. No i jeśli nie skaczemy z maksymalną intencją, z maksymalną chęcią wyskoczenia jak najwyżej, no to nie trenujemy tej mocy tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Dlatego każdy ten wyskok naprawdę ma być na 1200%, tak jakbyście chcieli głową dotknąć sufitu. I to jest w zasadzie cały trening. 4 ćwiczenia, bardzo konkretne. I myślę, że to jest naprawdę świetna metoda do rozwoju tego wyskoku, ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, angażujemy każdy ten aspekt mocy. Po takim, nazwijmy to, obwodzie odpoczywamy tyle, ile trzeba, faktycznie, żeby się w pełni zregenerować. Zazwyczaj w moim przypadku to jest od 3 do nawet 5 minut. Takich obwodów, cykli robimy mniej więcej między 3 a 5. To też jest bardzo indywidualne, bo często potem w 4., 5 no po prostu dochodzi zmęczenie i już nie skaczemy na 100%. A tak jak mówiłem, to wszystko musi być na maksymalnej mocy. Tak więc jeśli zauważacie, że powiedzmy w 4. serii już ten wyskok spada albo nie czujecie się tak mocni w kwestii tego ćwiczenia wielostawowego, nie czujecie już po prostu tej siły, czujecie zmęczenie, to nie ma sprawy, żebyście po prostu na tej 3. albo 4. serii po prostu skończyli ten obwód i poszli do domu. Po takim cyklu, po takim treningu oczywiście można jeszcze dodać jakieś takie lekkie ćwiczenia typu na właśnie jakiś brzuch, czy takie lekkie akcesoria typu łydki, takie mało angażujące całe ciało, bo ten trening jest bardzo konkretny i w zasadzie w nim jest wszystko, o co musimy zadbać w kwestii skakania wysoko. Kończąc ten film, chciałem jeszcze powiedzieć, że osobiście bardzo długo stosuję już tą metodę, od długiego czasu. Od Stanów w zasadzie, czyli już te 3 lata temu. Jak zaczynałem, to ja potrafiłem robić po 8, jeśli dobrze pamiętam, nawet czasami 10 takich obwodów, co jest chorą ilością i od razu mówię, że tak nie wolno robić i w żadnym wypadku nie polecam tego, ale chciałem po prostu nawiązać do tego, że przetestowałem na sobie i w tej metodzie, czy ogólnie w treningu nie chodzi o to, żeby robić nie wiadomo ile objętościowo tych wyskoków, bo to nie o to chodzi. Ten trening ma być przede wszystkim efektywny. Tak więc tak jak mówię, jeśli po 3. albo 4. serii tych cyklu, trzecim, czwartym obwodzie czujecie po prostu zmęczenie, nawet lekkie,
to ja bym odpuścił i zrobił ewentualnie jeszcze jakieś parę ćwiczeń akcesoryjnych, a nie na zmęczeniu robił kolejne cykle, bo one po prostu będą nieefektywne. Ten trening, tak jak widzieliście, jest bardzo konkretny i intensywny. Tak więc jeśli czujecie zmęczenie, to jest wręcz wskazane, żebyście po prostu w tym momencie już przestali robić ten trening. Tak jak mówię, zazwyczaj to będzie gdzieś między 3 a 5 tych obwodów. Ja z doświadczenia wiem, że tak jak mówię, im więcej to nie znaczy tym lepiej, bo potem wchodzi zmęczenie i po prostu jakościowo te powtórzenia są gorsze i one już najzwyczajniej w świecie nie są efektywne. Podsumowując, chciałem wymienić zalety i wady tego treningu. Na pewno głównym plusem będzie czas, bo myślę, że w 1,5 godziny robimy bardzo konkretny trening. Wliczam tutaj oczywiście też rozgrzewkę i ewentualne ćwiczenia akcesoryjne. To myślę, że jak na ilość wykonanej pracy 1,5 godziny to jest bardzo dobry czas. Wyliczyłem sobie tutaj też ilość powtórzeń, które robimy w tym czasie, które oczywiście będą zależne od tego, na ile tych cykli, tych obwodów się zdecydujemy. Tak jak mówiłem, ten przedział jest w zależności od poziomu zaawansowania ćwiczącego między 3 a nawet 6. Tak więc tego ćwiczenia bazowego, siłowego będzie między 8 a 15 powtórzeń, tak więc myślę, że to jest optymalny zakres też do tego rozwoju siły. No i tych wyskoków też jest całkiem sporo, bo między 35 a 70 to też jest, myślę, że optymalna liczba, bo one wszystkie mimo wszystko są wysoce jakościowe. Na pewno też dużym plusem jest różnorodność tego treningu, bo trenujemy w tych 4 ćwiczeniach, trenujemy w zasadzie, tak jak wcześniej wspomniałem, każdy aspekt tej krzywej force velocity. Tym ćwiczeniem siłowym wiadomo, trenujemy siłę maksymalną. Drugim ćwiczeniem, jakim są wyskoki bez obciążenia, to już trenujemy ten parametr prędkość siła, wyskokami z obciążeniem lub w moim wypadku drop jumpami siła prędkość i ostatnim ćwiczeniem z odciążeniem, dzięki niemu trenujemy już tylko ten parametr, jakim jest prędkość maksymalna. Jeśli chodzi o wady, to myślę, że jedyną wadą tutaj jest fakt, że tylko osoby zaawansowane mogą wykonywać ten trening. Tak jak wcześniej mówiłem, myślę, że ten poziom siły, którym dana osoba dysponuje, to będzie dobry parametr, który może warunkować, czy dana osoba może wykonać ten trening, czy nie. Tak jak mówiłem, badania wykazują, że im dana osoba wykazuje większy ten poziom siły maksymalnej, tym większe benefity dana osoba będzie wyciągała z tej metody treningowej. No i w przypadku tych wyskoków z gumą na pewno trzeba uważać na głowę, żeby nie uderzyć w sufit. No i boksy się mogą zawalić, ale to tak mówię pół żartem, pół serii. Okej, tak więc to by było już chyba na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o takich filmikach i czy chcielibyście może więcej, bo ja nie ukrywam, że gdzieś mam przyjemność z dzielenia się tą wiedzą i mam nadzieję, że może część z Was to gdzieś zmotywuje albo po prostu nauczy pewnych rzeczy i gdzieś wyciągniecie z tego filmiku po prostu najzwyczajniej w świecie jakąś wiedzę. Zachęcam też na pewno do obserwowania mojego Instagrama i subskrypcji tego kanału. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się na następnym treningu. Trzymajcie się, cześć!